Pewnego dnia w Nottingham Wiem, że dla niektórych będąc w Nottingham i studio nie mieć w ogóle związanego z Robin Hoodem to jest letdown. Witajcie moi drodzy, jak byliście w stanie zauważyć, dzisiaj ponownie wybieramy się do Nottingham, tyle że w tym przypadku wybieramy się do lokalu Zagadka. O co chodzi z Zagadką? Po prostu wybieramy się dzisiaj do Ania Polish Restaurant i na ich Facebooku oni w ogóle nie wstawiają postów. Już, bo ostatni post jaki zauważyłem był 1 lutego. Wiem, że mają otwarte, bo dzwoniłem tam, aby się dowiedzieć i mają otwarte od godziny 18. No i słuchajcie, coś podobnego jak w Jorku, bo tam też jechaliśmy późno i problem tylko dla mnie jest taki, jeżeli chodzi o tą godzinę, to korki, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie tragedii, dojedziemy na czas i bezpiecznie. Jeżeli nie zapomnę, bo często zapominam te moje mini misje, to pierwszą misją będzie dowiedzenie się, dlaczego już nie wstawiałem po prostu postów na Facebooka. Po drugie, imię właścicielki, zakładam, że będzie Ania, to będzie w miarę mała, to będzie łatwa misja. A po trzecie, godzina otwarcia. Zastanawiam się, dlaczego to jest jako fully licensed restaurant, czyli wiadomo, no takie restauracje nie są otwarte wcześniej, nie? Dlatego też jestem ciekaw, bo nie mam pojęcia, co zjem, co oni tam oferują, tam w ogóle za dużo zdjęć nie ma, a nawet lokalu. No to co, to też się dowiem godzinę otwarcia o 18. No i co, to wszystko będzie w podsumowaniu, także zachęcam Was do zostania do końca i mam nadzieję, że tym razem nasze studio nie będzie rozczarowaniem, jeżeli chodzi o Nottingham. Ja się koncentruję na drodze, a nasza ekspertka od ciekawostek, Ania, powie Wam coś ciekawego, tym razem na temat stricte Nottingham. Bo ostatnio byliśmy w Nottingham po raz pierwszy raz i tam były takie trochę patriotyczne barwy, także kącik był też patriotyczny. No i co? Kącik Pel bawi, Ania uczy. Aniu, the floor is yours. Miasto legendarnego Robin Hooda. Nottingham jest najbardziej znane jako dom legendarnego Banity Robin Hooda, bohatera ludowych opowieści, który według legendy zabierał bogatym i dawał biednym. W samym sercu miasta znajduje się zamek w Nottingham, który często pojawia się w historiach o Robin Hoodzie jako siedziba jego wroga, szeryfa z Nottingham. Sherwood Forest. Niedaleko Nottingham znajduje się słynny Las Sherwood, który według legendy był kryjówką Robin Hooda i jego bandy. Las istnieje do dziś i można w nim zobaczyć m.in. Mayor Oak, ogromny dąb, który ma podobno ponad 1000 lat. Jaskinie pod miastem. Nottingham leży na miękkim piaskowcu, co pozwoliło przez wieki drążyć pod nim sieć ponad 800 jaskiń. To największa tego typu sieć w Wielkiej Brytanii. W jaskiniach mieściły się kiedyś browary, piwnice, więzienia, a nawet schrony przeciwlotnicze. Miasto akademickie. W Nottingham znajdują się dwie duże uczelnie: University of Nottingham i Nottingham Trent University, co sprawia, że jest to tętniące życiem miasto studenckie z licznymi barami, kawiarniami i wydarzeniami kulturalnymi. Przemysł koronkarski. W XIX wieku Nottingham słynęło z produkcji koronek. Było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu tekstylnego w Anglii. Do dziś można zobaczyć w mieście dawne fabryki przekształcone w modne apartamenty, galerie czy sklepy. No a więc co? Witamy ponownie w Nottingham. Siemanko, jesteśmy idealnie na czas, jesteśmy na miejscu i w ogóle jeżeli wpiszecie ten postcode, to naprzeciwko jest taka uliczka i tam macie 2 godziny za friko, nie? Jest taki duży, czerwony budynek, pokażę Wam teraz. No i co, tu możecie sobie zaparkować, uciekam, jestem
Mega głodny jestem, ja jestem trochę zmęczony, nie? Te godziny takie popołudniowe mi nie służą, wolę chyba wcześniej ogarnąć te miejscówki, nie? No to co? Ania, Polish Restaurant, Nottingham, nawet nie wiem co zjem, nie? Ale na pewno kawa wiedzie z deserem. Ania, Polish Restaurant, Nottingham. Idziemy. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu, zamówienie już złożone i powiem Wam, przejściówki lokali nie są nie wiadomo jakie idealne, bo po prostu czekałem na zielone światło od pani Ani, jak już pierwsza misja spełniona. To jest pani Ania, szefowa się nie pojawiła na początku, po prostu gdzieś wyszła i musiałem z nią porozmawiać, po prostu spytać się grzecznościowo, nie? Czy mogę przybitki zrobić. I zanim porozmawiałem i dostałem zielone światło, to już parę ludzi się zebrało. No i co? Widzieliście tyle, ile widzieliście. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej, to tu przyjeżdżajcie. Tradycja musi być, czyli co? Czyli za panią Anię, czyli za Nottingham numer 2. No i za Was, moi drodzy widzowie. Aha, co zamówiłem? Zamówiłem coś niespotykanego, jako i starter, i jako main. Także starter wjeżdża i Wam pokazuję. Dobra, starter wjechał i powiem Wam, że niespotykanego, bo to nie jest ani zupa, ani tatar. Tatara nawet nie lubię, nie jadam, nie? To jest, patrzcie na to, pasztet z piklami i z chlebkiem. Tarał. Słuchajcie, wziąłem ten pasztet, bo po prostu jak zobaczyłem, że to jest pasztet i zobaczyłem, że tam są pikle, to mówię, biorę na 100. Usłyszycie od czasu do czasu takie pi, 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 pi. I to nie jest jak u Margaretki w Birmingham słaba bateria na czujnik dymu. Tu po prostu po drugiej stronie jest przejście na pieszych. W ogóle widzieliście jak szedłem, nie? No i to jest dla zielone światło. Pi, 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 pi. Dobra, zielone światło dostaliśmy od pani Ani, a teraz ja sobie daję zielone światło, aby spróbować tego pasztetu. No i zanim w ogóle posmaruję sobie, to sam ten pasztet spróbuję, nie? Pieczara. Patrzcie. I kiszak. Chodźcie na chwilę. Słuchajcie, takie pasztety, widać, że on jest naprawdę takiej lepszej jakości, nie? Mi się zawsze kojarzą, to znaczy, dobra, nie będę ściemiał, ogólnie pasztety mi się kojarzą z jakimiś biwakami, wiecie, po taniości, ale jak z czasem dorosłem i zacząłem jeść takie lepszejsze pasztety, to zauważyłem tą różnicę smaku, nie? I ten taki jest. Dobra, dosyć biadolenia, teraz robimy fulla, nie? Czyli smarujemy i dajemy wszystko na ten chleb. Pyżota. Jak zauważyliście, jest tutaj jakaś konfiturka. I ciekawe jestem, co to jest. Żurawina. Czyli co? Wylewamy.
Dobra, polewamy sobie piweczko, czekając na główne danie. I to główne danie, lekki spoiler, nigdy w życiu w historii tego kanału nie jadłem jeszcze. A to jest jedno z moich ulubionych dań i to jest jedno dla mnie must have, kiedy przylatuję do Polski i moja ukochana mamuśka dla mnie gotuje. Zaraz wiecie, zobaczycie co, ale powiem wam, że ten lokal na moje, ponad 40 epizodów czymś bardzo ogromnym mnie zaskoczył. A czym mnie zaskoczył, to powiem wam w podsumowaniu, na które już was teraz zapraszam. Powiem wam, że na wasze nieszczęście tego nie czujecie, ale ten zapach tutaj unoszący się jest niesamowity. Wziąłem co? Wziąłem klopsiki, a po prostu pierwszy raz w życiu to brałem, bo dla mnie klopsiki, czyli takie pulpety, nie? To tylko i wyłącznie z sosem pomidorowym. Moja ukochana mamuśka jest mistrzynią, a wcześniej moja ukochana babcia była mistrzynią w robieniu pulpecików dla wnuka, a teraz dla synka. No i co, trzeba to sprawdzić, bo często po prostu są te pulpety, klopsiki w jakichś tam innych sosach, nie w pomidorowych. Także tu forma podania niesamowita, zapach niesamowity, trzeba spróbować. Ale w ogóle, bo chodźcie, pokażę wam teraz na szybkości. Macie raz, dwa, trzy, cztery, 5 pulpetów. Marcheweczka, ziemniaczki, brokułki, nasza suróweczka i buraczki. Dobra, próbujemy i pulpety zostawimy na końcu. Wpierw wjeżdża ziemniak z sosem. Masakra, nie? Marchewka. Mi się wydaje, że to nie jest taka zwykła po prostu marchewka, nie? Ona jest, nie wiem, czy nie na masełku. Dobra. Patrz. Dobra. No i co? Buraczki. Z nutką szanu. Uwielbiam takie buraczki. I nasz coleslaw, czyli taka surówka, nie? Elegancko. No i co? Czas na raz, dwa, trzy, cztery, na 5 gwiazd wieczoru. Pulpecik, klopsik, to chyba jest to samo. Niesamowite. I apel, bo wyobraźcie sobie, że ja to jem, to już jest prawie 50 odcinek, nie? Prawie 50 odcinek, już rok prawie prowadzę ten kanał. Ja nigdy nie spotkałem, żeby były pulpety czy klopsiki w sosie pomidorowym, nie? Apel do właścicieli, róbcie w sosie pomidorowym i róbcie pomidorową z ryżem. Powiem wam, że porcja naprawdę daje radę, nie? Jest spora. Kurczę, miałem to powiedzieć w podsumowaniu. No dobra, co? Dokończamy to. Dokończam sobie piwko. Wjeżdża na 100% deser, bo jesteśmy o takiej porze w Nottingham, że wracając do domu troszkę mnie przymuli, nie? Czyli to dokończam i wjeżdża deser. Jest tutaj ciepło, po prostu grzeje się już, na szczęście nie pada deszcz. Totalna odwrotność do pierwszego naszego epizodu w Nottingham. No i co, deser nie mógł być inny jak lody i te lody są, zaraz w ogóle zobaczę, bo nie pamiętam za bardzo jakie to są smaki, ale najważniejsze, że tam jest walnuts, czyli orzechy włoskie. W ogóle chodźcie tutaj, pokażę wam, co tutaj jest w tym lodzie. Są orzechy, tak jakby biszkopcik. I mi się zdaje, że jest jakiś amaretto
czy jakaś kawa, nie wiem. Dobra, tak wygląda lód. Kosztujemy tego loda, bo jak powiedziałem wam, że tam jest 2 godziny czasu limitu na parkingu, mamy jeszcze niecałe 15 minut, po prostu sporo sobie rozmawiałem z panią Anią, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli pani to obejrzy, ja mam nadzieję, że tak będzie. No i co, jemy tego loda, zaraz kawa wjedzie, wypijemy tą kawę i uciekamy na podsumowanie, ale czekajcie, spróbuję ten deser. Za dużą gałę wziąłem. No co? Kawowy deser i właśnie taki chciałem. Kawowy deser z walnutami, z orzechami włoskimi. Postawi mnie na nogi i mam nadzieję, że bezpiecznie do domu wrócę. W ogóle ta porcja naprawdę jest spora, jak na deser. Czarna kawa wjechała, czarna kawa bez mleka i bez cukru. Próbujemy i uciekamy. Pyszota. Ej, opuszczamy Ania Polish Restaurant. No i co? Idziemy na podsumowanie. A jesteśmy w Nottingham i podsumowanie nie może być w innym miejscu jak tutaj pod pomnikiem tego koleżki. W ogóle powiem wam, że jestem całkowicie outside my comfort zone, bo zaraz wam pokażę w ogóle, co tu się dzieje naprzeciwko mnie. Ale co, jesteśmy na zamku Nottingham Castle, czyli co? Czyli odwdzięczam się z wielkimi przeprosinami za wcześniejszy epizod, ale wcześniejszy epizod miał trochę vibe patriotyczne i musiał być inaczej, nie? Także co? Jesteśmy w Nottingham po raz drugi, odwiedziliśmy miejscówkę o nazwie Ania Polish Restaurant. I na wstępie chciałbym przeprosić jeszcze raz po raz enty koleżankę, która mnie obsługiwała za nieporozumienie odnośnie startera. Także co? 3 mini misje wypełnione. Ania, pani właścicielka Ania, nie istnieją na Facebooku, to znaczy istnieją, ale bardzo rzadko dają i to było w ogóle dla mnie niespotykane, nie? Po prostu nie potrzebują nie wiadomo jak istnieć na socjalach. Pani Ania, właścicielka, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała mi, że im zależy na żywych klientach, którzy sobie po prostu przekażą, jaka jest jakość jedzenia, że tu jest warto albo nie warto przyjechać. A czy ja uważam, że jest warto, to zaraz się dowiecie. Słuchajcie, jestem w ogóle w takim miejscu, że od czasu do czasu muszę odejść, no bo ludzie po prostu chcą sobie fotkę zrobić, nie? Z tym tutaj kolesiem. No dobra, może tak. Nie istnieją na socjalach za bardzo, to znaczy mają profil, nie? Ale nigdy nic tam nie było nagrywane. Pani naprawdę ceni sobie prywatność i to jest dla mnie niespotykane ze względu na po prostu biznes, nie? Że wiecie, posiadając biznes i nie istniejąc za bardzo, nie będąc aktywnym na platformie, no to takie bardzo unikalne, nie? No i co? Pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o lokal. Za dużo przebitek niestety nie zobaczyliście, ale moje takie pierwsze wrażenie to, nie wiem czy dobrze, no po prostu takie moje pierwsze wrażenie, to takie jakby nowojorska restauracja, nie? Nie wiem czemu, nigdy w życiu nie byłem, ale chodzi o to, że wiecie, jak na przykład macie jakieś włoskie restauracje czy coś, one są z pokolenia na pokolenie, to takie vibe'y Ania Polish Restaurant mi wydało, nie? Ładnie, cozy lokal, te światło też takie trochę przyciemnione, wiecie, nie każdy chce takie jaskrawe światło, nie? Że wszystkie, wiesz, pryszcze będą widzieć albo łysiny, nie? Naprawdę fajnie. No i co? I pytanie było dla mnie, jakie tam jest jedzenie? Czy to jedzenie jest naprawdę dobre? No bo nic nie wiadomo na tych Facebookach, nie? No i co? I zaraz się dowiecie. Wjedziemy od razu nie przedłużając, bo mówię, tu jest masakra. Ej, żeby wam pokazać, że nie ściemniam, jestem out of my comfort zone. Patrzcie, co mam po drugiej stronie. Nie przedłużając w ogóle tego epizodu, wjeżdżamy od razu w ceny, a zaraz później powiem, co myślę na temat jedzenia. Zaczęliśmy naszą przygodę u Ani
shotem. Shot żubrówki kosztował 4,25 i shot musiał być popity sokiem i za sok zapłaciłem 2,90. Starter było nieporozumienie, ale wziąłem pasztet, bo jak zobaczyłem ten pasztet, to pomyślałem sobie, to też coś takiego, że czego nie biorę, nie? No i co, wziąłem pasztet i ten pasztet kosztował 7,50. Main, pierwszy raz w życiu w historii kanału zjadłem pulpety, klopsiki, dla mnie to po prostu są pulpety w sosie pomidorowym i to jest niesamowite, nie? Bo ta porcja kosztowała 11,50. Na deser lody z orzechami włoskimi i lody kosztowały 7,95. Oczywiście mamy ponad 2 godziny, jest wieczór, sobota wieczór, tu jest w ogóle gwarno, te city jest naprawdę śliczne i prywatnie na pewno tu przyjeżdżam. No i co, musiała wjechać kawa i kawa czarna bez cukru, bez mleka kosztowała 3,25. Do maina nie zapominajmy, że wjechało piwko i piwko kosztowało 4,95. Za całość w Ania Polish Restaurant w Nottingham zapłaciliśmy 42,30. 42,30, widzieliście w ogóle co zjadłem, jak dużo tego było, bo te porcje naprawdę były spore, nie? Ten pasztet nie był wielki, ale on nie ma być wielki, bo to jest starter, nie? Ale ten main, w ogóle jak ja zobaczyłem ten rachunek z tą ceną 11,50, to pomyślałem sobie i nawet się spytałem tej pani Ani, mówię, to 11,50 kosztowało, nie? 42,30 za City. Nottingham jest naprawdę sporym city, nie? W ogóle to jest piękno w tym kanale, nie? Że przyjeżdżam do miejscówek, których bym normalnie nie przyjechał, nie wiem, może Nottingham bym przyjechał, bo to jest jednak tutaj gościu ważny. No i co, przyjeżdżam w takie miejscówki i nie dość, że próbuję jedzenia, które zazwyczaj nie jadam, bo to są polskie jedzenia, ale później na podsumowanie jadę w unikalne miejsca i ten na pewno jest taki. Mam nadzieję, że pani Ani i ekipie z Ania Polish Restaurant się spodoba ten content, że podzielicie się na swoich socjalach i w końcu Facebook odżyje, jeżeli chodzi o posty. No i co, dziękuję, że tutaj jesteście. Dobra, nie ma jeszcze podsumowania, bo w ogóle, no mówię, tutaj się trochę stresuję, to jest mega dużo ludzi, zaraz wam pokażę. No i co? Porcje spore, omówiliśmy, jedzenie mega dobre, nie? Ten pasztet naprawdę przepyszny, fajnie to podane w ogóle, fajna to restauracyjka jest, cozy, wódeczki, piwka, main tani, ale jest naprawdę pyszny, nie? No i deser był spory, także 42 za to, co zapłaciłem, uważam bargain, nie? Przyjeżdżajcie do Nottingham, prześliczne miasto, może jesteście w Nottingham, a może w ogóle byliście w Ania Polish Restaurant. Jeżeli byliście, to dajcie, napiszcie w komentarzu. Co? Uciekam, dojeżdżam do domu ponad 2 godzinki, ale wiecie co? Jest super uczucie, jak już mam nakręcone wszystko, fajny lokal, fajnie najedzone i teraz tylko muzyka i sobie spokojnie jadę, nie? Także werdykt Ania Polish Restaurant, lokal. Smaczej. Przemiła obsługa. Pani Ania naprawdę bardzo miła. Pyszne jedzenie. Fajnie w ogóle. Dużo ludzi tam było. Był taki moment, że się odwróciłem, bo chciałem deser i odwróciłem się i dopiero zauważyłem, ile tam jest ludzi, nie? Naprawdę dużo ludzi. Któreś pokolenie Polaków, inne nacje, Anglicy. Naprawdę cieszy mi się miska, jak widzę takie coś. No i co? Przyjeżdżajcie. Śliczne miasto, przyjeżdżajcie do Ani i nie tylko Ani, nie? Naprawdę fajnie wspierać naszych za taką kwotę, w ogóle tak się najeść i napić, niesamowite, nie? Dobra, koniec tych moich youtubowskich wypocin, widzimy się w niedzielę następną, godzina 19 UK czasu i pamiętajcie, nie przepracowywać się, mało aferek koperkowych, a tak naprawdę w ogóle zero aferek koperkowych. No i co, widzimy się za tydzień. Tutaj ostatni widok na koleżkę. Trzymajcie się.